Witam Was serdecznie na kanale Monk Sandals. W tym nagraniu chciałbym opowiedzieć Wam o modelu Manaslu Moro, czyli wersji sandałów do chodzenia, którą znajdziecie oczywiście w naszym sklepie shop.monksandals.com w zakładce sandały do chodzenia. Tak jak pewnie już część z Was wie, nazwa Manaslu wzięła się od ośmiotysięcznika, który znajduje się w Himalajach, wokół którego miałem przyjemność wędrować podczas kilkutygodniowego trekkingu. I tam właśnie między innymi testowałem tą wersję sandałów, czyli model do chodzenia o nazwie Manaslu. Zacząłbym od tego, że Manaslu Moro charakteryzuje 10 mm podeszwa Vibram, na której przyklejona jest syntetyczna wyściółka z kordury, którą, jak już w którymś nagraniu wspominałem, charakteryzuje bardzo cienka warstwa teflonu. W związku z tym w warunkach mokrych stopa w ogóle nie ślizga się na powierzchni sandała, ponieważ krople wody i woda spływa po tej wyściółce. Więc sandały te świetnie spisują się i sprawują w zmiennych warunkach, tam gdzie mamy styczność z wodą, jakiś strumień, rzeka, prysznic, morze, sporty wodne itd. Ok, to w kontekście samej wyściółki i podeszwy, a teraz przejdźmy do elementu związanego z konstrukcją i paskami. I tak jak widzicie, mamy tutaj taki klasyczny układ pasków nawiązujący do tradycyjnych sandałów, czyli mamy pasek przedni, słupki boczne, no i pasek z tyłu. I należy wspomnieć o tym, że mamy jeden pasek główny, który właśnie przechodzi przez te uszka, zwane tak potocznie przez wielu użytkowników, no i otacza naszą kostkę. Największe trzymanie jest tutaj właśnie wokół kostki i tak jak widzicie, paski przechodzą przez podeszwę. Niektórych z Was może to zaniepokoić, a ja Was uspokoję, ponieważ ten model sandałów jest już użytkowany przez wiele lat, przetestowany przez naprawdę bardzo dużą ilość użytkowników i jak do tej pory nie ma z tym żadnego problemu. Tym bardziej, że oczywiście służę pomocą i udzielam pełnej gwarancji na wytrzymałość, a jeżeli coś by się oczywiście stało, no to z miłą chęcią pomogę i wymienię paski na nowe. I myślę, że warto zaznaczyć, dlaczego nie ma problemu z tymi punktami. A to z racji tego, że paski znajdują się w nieprzypadkowych miejscach, ponieważ są to punkty, w których nie ma styczności stopy z podłożem. No, chyba że ktoś ma wadę postawy, wadę jakąś wewnętrzną, no i inaczej stawia stopę. No to warto wtedy przed zakupem rozważyć, zastanowić się, popatrzeć na swoje buty, w których miejscach przeciera się lub ściera się podeszwa. Niemniej jednak myślę, że warto też nadmienić, że sandały są oczywiście elastyczne i bardzo szybko profilują i układają się do stopy. W związku z tym one się tak podwijają, tworząc taką ala łódeczkę. Tym samym podwijają się te paski i nie ma styczności z podłożem. To względem konstrukcji i uniknięcia pewnego rodzaju zapytań właśnie o przecieranie się pasków, a względem jeszcze konstrukcyjnym myślę, że warto dodać, że w modelu tym taką cechą charakterystyczną jest klamerka zatrzaskowa, dzięki której w bardzo szybki sposób możemy założyć sandały, zaciągnąć, wyregulować. Dodatkowo mamy tutaj oczywiście metkę z logiem, no i gumkę elastyczną, dzięki której pasek główny nie lata nam w powietrzu, tylko fajnie trzyma się w całości. Myślę, że w znaczący sposób i precyzyjny opisałem i omówiłem ten model. Jeśli mielibyście jakieś pytania, to oczywiście służę pomocą, ale myślę, że na tą chwilę wszystko jest jasne i klarowne. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, bardzo dziękuję za to kolejne nagranie i oczywiście zapraszam do kolejnych opowieści o sandałach, do kolejnych opisów
produktów. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, ciao.